Siemanko, pozdrowienia z Phuket. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, że można przetrwać na tej wyspie za 50 zł, czyli za jakieś 400 tajskich batów. Będzie to takie trochę pokazanie, jak to zrobić i takie wyzwanie, żeby jednak się to udało. Na początku jestem właśnie w Phuket Town. Tutaj, w tym miejscu, jeśli szukacie noclegu, noclegi są najtańsze. Hostel można znaleźć za 200 tajskich batów za noc, czyli to jest jakieś 25-26 zł. Czyli na nocleg zejdzie już mi praktycznie połowa tego, co mam dzisiaj na wydanie. Będzie trzeba jeszcze jeść, będzie trzeba zorganizować sobie jakiś transport, żeby było cały dzień co robić, że mógł pojechać na przykład na jakąś plażę, na jakiś night markecik, żeby po prostu fajnie wyglądał ten dzień. Także zapraszam na odcinek. Powiem Wam tak, przeżyć tutaj za tyle się da. Wiem to doskonale, ponieważ jak wyjeżdżałem do Tajlandii, miałem bardzo mało pieniędzy na życie, a jednak dawałem radę tutaj przeżyć po prostu. Jeśli przyjeżdżacie na dłużej, będziecie chcieli jakieś wynająć mieszkanie albo coś, no to zawsze jeszcze to jest łatwiejsze. Możecie ugotować w domu, tak jak ja robiłem. Za mieszkanie wtedy płaciłem 1500 zł, 1500? Chyba tak, za miesiąc. Dodatkowo, ile ja to wtedy? 1200 zł za miesiąc. Tak to było mniej więcej. To były też inne czasy, ale na przykład znam ludzi, którzy mają jeszcze taniej. Ale podkreślam to, że na przykład w Bangkoku dużo łatwiej by było zrealizować ten odcinek i dużo łatwiej by było przeżyć. Ponieważ tam z transportem jest bardzo prosto. Możecie jeździć lokalnym busem za złotówkę, z tego co wiem, jakoś tak. Dodatkowo street foodu jest po prostu wszędzie pełno. Noclegi też można znaleźć bardzo tanio. Z tego co wiem, Ali kiedyś udało się znaleźć hostel chyba za 100 tajskich batów. 100 albo 120, jakoś tak. To macie, wiecie, 13-15 zł za noc. Idzie to zrobić, tylko od razu mówię, to jest taki odcinek informacyjny, że da się to zrobić. Nie mówię, że jak przyjdziecie tutaj, dacie radę, nie wiadomo ile tu siedzieć i tyle wydawać dziennie. Wiadomo, każdy inaczej wydaje pieniądze, każdy ma inne swoje potrzeby, ale ja Wam pokażę, że się da to zrobić. Musicie pamiętać też o tym, że w podróży często zdarzają się sytuacje, że potrzebujecie na już pieniędzy. I właśnie to jest najgorsze, jak na przykład ktoś Wam ma wysłać z polskiego konta, a na przelew trzeba czekać 2 dni. Dlatego dzisiaj Wam pokażę na przykład apkę, której ja używam. Ale mi tu ładnie wszedł. Korzystam z PaySend. Fajne jest to, że tak, od razu mam przelew na koncie, jest bardzo łatwe w użyciu i dodatkowo działa w 170 krajach, także zaraz akurat zrobię taką prośbę, żeby mama wysłała mi to 50 zł, które muszę dzisiaj zainwestować w dzień, który spędzę właśnie tutaj na Phuket. Pokażę Wam, jak przetrwać. Dobra, apka jest bardzo łatwa w użyciu, już Wam pokażę. Tutaj macie po prostu, wpisujecie numer telefonu, z którego chcecie, już wpisuję, kontynuuj, wybieramy sobie walutę, ja poproszę 50 zł, kontynuuj. Tutaj wybieram kartę, na którą chcę, żeby mi wpłynęło. Wysłana prośba. No i teraz dokładnie moja mama dostała SMS-a z linkiem, który ma otworzyć. Może pobrać sobie aplikację lub może zrobić to po prostu przez stronę. Tam wypełnia dane swojej karty, daje wyślij i ja po chwili mam pieniądze na swojej karcie. To jest naprawdę tak proste i tak łatwe. Mega naprawdę polecam. Jak użyjecie sobie hasła wojownik free, to jeszcze 3 pierwsze transakcje macie za darmo. Także serdecznie polecam, link na dole. Lecimy dalej. Dobra, tyle mam na wydanie, czyli 400 tajskich batów i za to muszę przetrwać tutaj do jutra. Dobra, na samym początku trzeba znaleźć miejsce, gdzie się prześpię, bo to jest w sumie najważniejsze. Później się wezmę od razu za jakieś śniadanko, bo jestem akurat pod 7-Eleven. No tak, ale najpierw trzeba znaleźć hostel.
Sobot, piątek, tak. Dobra, zatrzymam się w takim z basenem. Elegancko, niedaleko akurat. No. Elegancki, naprawdę. Dobra, rezerwacja zrobiona. A ze względu na to, że jeszcze mam trochę czasu, jest dopiero rano, śniadanko 7-Eleven. A raczej śniadanko 7-Eleven. W 7-Eleven możecie znaleźć dużo takich gotowych posiłków. Macie po 40 W na przykład. I powiem wam, że naprawdę to jest dobre, bo jadłem parę razy, miałem okazję. I praktycznie co obrałem, to już było super. Ale ja akurat na śniadanie chcę tosty. Nie wiem, gdzie są. O, tutaj. Sklep 7-Eleven to jest najlepszy, bo cały czas otwarty. Dobra, jeden tościk 27. Do tego kawa za 2 dychy. Czyli za trochę ponad 5 zł, 5,50 mam śniadanie. Dobra, śniadanko zjedzone. Można ruszać, idę do hostelu zagadać. Ta akurat lokalizacja jest idealna. Tutaj jest ten hostel przede mną. Tu widzę, że jakiś street foodzik się otwiera. Ale ja raczej jak już na obiad, to już sobie gdzieś pojadę w okolice plaży jakiejś. Albo gdzieś może do Phuket Town pójdę. Jeszcze nie wiem, zaraz zobaczymy. Najpierw ważne, żebym miał łóżko, żeby było gdzie spać. Patrzcie, jaka to jest fajna oferta. Ferry to Phi Phi na Phi Phi za 380 batów, a normalnie jak się jedzie do portu, to płacicie 600. Teraz są takie ceny. Także warto też w hostelach właśnie pytać o ceny. Przeważnie myślę, że nie będzie tanie, a tu widzę, że naprawdę jest taniej. Fajnie macie, o której odpływają. 8:30 i 13. A, z Rasada. No to jest Rasada, to jest ten główny port. Na Koh Lanta, na Krabi. Fajnie. Mapa świata. Ludzie przywieszają swoje zdjęcia. I skąd są. Ciekawa opcja. Dobra, udało się fajnie. I normalnie check-in jest... O, tu wszędzie na ścianach się można podpisać. Normalnie o 14 jest check-in. Ale udało mi się wejść wcześniej. Także dzisiaj nocka w hostelu. Co jest fajne w tym hostelu jeszcze? Ej, czekajcie, to już za wysoko poszedłem. Tu jest 4. piętro. Czekajcie, bo się zgubiłem. Fajne jest to, że jest tutaj basen. Nie dość, że tak taniej się możecie przespać, bo zapłaciłem 200 tajskich batów za noc. Jeszcze w wielu hostelach macie do tego śniadanie. Bardziej powszechne to było w Wietnamie, na przykład jak podróżowałem, albo gdzieś tam w Laosie, ale w Tajlandii też są oczywiście. Akurat w tym dzisiaj nie mam, ale też jest, ale fajne, że jest basen, bo to też nie jest wszędzie. A jednak basen w Tajlandii się przydaje. Dobra, takie mam łóżko. Świetne, jest naprawdę duże. Właśnie spotkałem się 2 razy wcześniej w życiu, że są dwuosobowe, znaczy dwuosobowe, tak jakby dla 2 osób, ale pewnie 2 osoby nie mogą spać, ale jest dobrze. Tu jest kolejne łóżko, nawet łazienka w pokoju. Petarda. Dobrze trafiłem. Ciekawe, kto tu będzie, bo widzę, że jeszcze nie ma nikogo. A może się zdarzy tak, że nikogo w ogóle nie będzie. No to teraz pół dnia. Relaksik, opalanko. Jest Tajlandia, piękna pogoda, to trzeba wykorzystać. Taki basenik tutaj jest. Nie za duży, ale jest, to najważniejsze. W ogóle to z czegoś pokoju. Tam są okna. Ciekawie zrobiony basen. Dobra, teraz odpocząłem. Teraz czas trochę pozwiedzać. Powiem wam tak. Ogólnie Phuket Town naprawdę jest fajnie zobaczyć, bo jest to coś innego jeszcze niż po prostu plaże. Dlatego warto przyjechać, ale jeśli mam być szczery, nie zatrzymujcie się tutaj, w tej okolicy, bo stąd wszędzie jest daleko, żeby dojechać. I na Patong jest daleko, i na inne plaże, takie jak Kata, Karon, Nai Harn. Także zdecydowanie lepiej się zatrzymać troszkę w innym rejonie. I tak jak wam mówię,
Jak będzie patrzeć na styczeń, poza sezonem, na Patong też można znaleźć za 200 tajskich batów nocleg. Tylko trzeba dobrze poszukać i na pewno znajdziecie. A najlepszą stroną, jaką możecie znaleźć do wyszukiwania właśnie noclegów w Tajlandii i ogólnie w Azji, jest Agoda. Na Agodzie zawsze coś znajdziecie dobrego. O, zobacz, lokalne jedzonko. Ale pad thai kosztuje 70. Dzisiaj na to nie mam funduszy. Dzisiaj mogę maksymalnie wydać 40, może 50 tajskich batów na obiad. Najlepsza ulica w całym Phuket Town. Wszędzie kolorowe budynki. Tutaj najlepiej przyjechać w niedzielę wieczorem. Jak rozkładają market, ta ulica wtedy jest zamknięta. Tutaj robią z tego walking street. No jest pełno właśnie jakichś stoisk różnych z jedzonkiem. Coś można pokupować, jakieś ubrania, jakieś pamiątki, bajery. Także naprawdę warto przyjechać. W niedzielę zaczyna się to chyba około 17-18 i trwa do 21 albo 22. 22 chyba, prawdopodobnie, tak. Ja dzisiaj, żeby się stąd wydostać, żeby pojechać na jakąś plażę, będę musiał znaleźć lokalnego busa. Na Phuket macie też lokalny transport, ale nie jest łatwo go znaleźć. Te autobusy jeżdżą bardzo często i nie jeżdżą też we wszystkie miejsca, ale wiem, że mogę do jakiejś plaży na pewno dojechać, ale ogólnie, jeśli będziecie w Tajlandii, powiem Wam najłatwiej, jak to zrobić, jak będziecie na Phuket dokładnie. Najtańszą aplikacją, jaką tutaj jest na taksówki, jest InDrive. Dokładnie się nazywa InDrive. Zapamiętajcie to, jeśli się tutaj będziecie wybierać. Oczywiście działa też Grab, nie ma tutaj Ubera. Działa Grab, ale InDrive jest zdecydowanie najtańszy. Najdroższym transportem na pewno są tuk-tuki, szczególnie na Patong, jak się jeździ. Tam nieraz za kilometr albo do 1,5 kilometra potrafią skasować 200-300 tajskich batów. I pamiętajcie, wszędzie, ale to wszędzie w Tajlandii, no nie wiem co wam to. Jak idziecie do normalnej restauracji, to się nie targujecie, ale z taksówkarzami się targujecie, na targu się targujecie. Idziecie gdzieś kupować do takich małych sklepików, nie takich wiecie, nie takich jakichś centrów handlowych, też się targujecie. Tajowie lubią się targować. Ta ulica jest naprawdę świetna. Tutaj są też takie niektóre fancy bardziej sklepy. O, jaka ładna kawiarnia. Pięknie, pięknie. Tutaj ta uliczka też jest fajnie odnowiona. Tutaj sobie właśnie ludzie przyjeżdżają robić zdjęcia. Dobra, teraz kolejna misja, trzeba zjeść obiad. Najtaniej oczywiście z takich wózeczków, ale tu pani akurat ma zupę. Ja wolę zjeść coś bardziej treściwego, jakieś mięsko i ryż, żeby mi na dłużej wystarczyło, żebym nie był za szybko głodny. Bo tak naprawdę zostaną mi jeszcze pieniądze tylko na kolację. Jeszcze jedna fajna podpowiedź dla Was właśnie w sprawie internetu. Wiadomo, teraz bez internetu ciężko jest przetrwać. Jesteśmy wszyscy od niego uzależnieni. W Tajlandii najlepszą siecią, jaką możecie kupić, jest AIS. AIS. Ma zasięg wszędzie, najlepsza jest. Najbardziej popularny jest Trumów, ale ja Wam zdecydowanie dużo bardziej polecam AIS. Za 300 tajskich batów możecie sobie wykupić pakiet na cały miesiąc, unlimited, tak jak ja mam. Naprawdę świetny. Ale dodatkowo musicie wiedzieć też o tym, że w każdym miejscu, które tutaj praktycznie pójdziecie, do każdej restauracji, gdziekolwiek złapiecie Wi-Fi. To jest Azja, także tu internet jest naprawdę wszędzie dostępny. Znalazłem jakiś markecik ze street foodem. Coś będzie trzeba tutaj zjeść. Jeszcze nie rozłożony cały, dopiero parę stoisk jest, ale myślę, że coś znajdę na pewno w miarę taniego.
No niestety, same takie tajskie potrawy, bo ja nie licząc kurczaka, ale reszta to były takie z garnków. Musicie pamiętać o tym, że jak pójdziecie gdzieś na jakiś street food i będziecie mieli w takich garach dużych gotowe jedzenie, a nie lubicie ostrego, to nigdy tego nie kupujcie. To jest typowo przygotowane dla Tajów, nie dla Farangów, bo obcokrajowiec to się nazywa Farang. To jest typowo dla Tajów i to jest tak okropnie ostre, że nie da się przełknąć. A później, tak, piecze raz, drugi i trzeci. Dobra, lokalnym busikiem. Ma takie trasy z Phuket Town. Możecie albo dojechać na Karon, albo na Bang Tao, albo na Patong. Na Patong jedzie około godziny. Ja na Karon dojechałem w 35 minut. Cena to było 30 batów. Idę zjeść sobie jakiegoś pad thaja albo fry rice'a. W sumie najtaniej można zjeść, ale jest bardzo dobre. Tutaj możecie sobie na przykład wziąć omleta z ryżem, też tutaj bardzo popularne, za 40 tajskich batów, czyli gdzieś ponad 5 zł troszeczkę. Takie gotowe posiłki w workach też możecie kupić, też kosztuje około 40 batów. Dobra, teraz mam do przejścia 1,5 km, z 15-20 minut będę szedł, idę na chwilę na plażę. Dobra, dojechałem właśnie na Karon Beach. No, bardzo fajna plaża, bardzo. Polecam was. O, tutaj możecie zobaczyć. A tutaj rząd Smartbusy to na lotnisko jeździ. Ja akurat wysiadłem kawałek dalej. To się nazywa Blue Bus. To dokładnie cenę płacicie 30 bat, jeśli tu chcecie dojechać. Także jak na razie wydałem 200 tajskich batów. Najpierw na śniadanie poszło 47, później 200 na hostel, później wydałem dychę na wodę i później 30 na busa. A, jeszcze 40 na pad thaja. No, jest 16 godzina, a ja wydałem już dzisiaj 327 batów. Także zostało mi 73. Myślę, że spokojnie dam radę za to przeżyć do wieczora. Bo kupię sobie po prostu jeszcze jednego jakiegoś albo pad thaja na kolację, albo fry rice, no pewnie fry rice'a, żeby nie jeść tego samego. W tych małych knajpkach, w takich jakby street foodikach macie tak, że wodę możecie sobie za darmo pić, bo oni mają tam filtrowaną, także nie musicie się niczego bać i tak samo lodu też się nie musicie bać tutaj. No i 3 dychy na powrót. Przeżyłem cały dzień, ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze muszę jakoś fajnie, aktywnie go spędzić i za darmo. A plaża jest za darmo. Na plażę Karon bardzo lubię przychodzić, szczególnie wieczorami, jak jest zachód słońca, bo słońce zachodzi centralnie w tym miejscu. Po prostu z tą palmą wygląda to idealnie. Ale jest teraz ludzi w Tajlandii. Ale pamiętajcie, że styczeń to jest taki naprawdę najmocniejszy sezon ze wszystkich. Bo jeszcze bardzo dużo, jeszcze teraz początek stycznia, no bo dobra, połowa stycznia jest. Ale jest jeszcze wiele osób, które na przykład przyleciały tutaj jeszcze na święta Sylwestra i spędzają tutaj miesiąc, dalej tu są. Albo początek roku. Teraz miesiąc na miesiąc już będzie coraz lepiej. Dodatkowo pamiętajcie, że tym busem możecie też dojechać prosto na Patong. Tylko z tym, że na Patong cena to była 50 tajskich batów. Ale to i tak jest bardzo tanio dalej, bo tam się jedzie z Phuket Town godzinę czasu. Liczyłem na piękny zachód słońca dzisiaj. Niestety nie całkiem się udał. Akurat troszkę zachmurzone było. Ja w ogóle to dzisiaj lało i to tak mocno, że szok. Ale musicie wiedzieć też o tym, że właśnie w styczniu też się zdarzają takie dni, chociaż to jest pełnia sezon, najlepszy sezon właśnie styczeń, luty, marzec.
Bardzo mało pada, ale się zdarza. Dużo pytań dostaję właśnie, kiedy najlepiej przyjechać do Tajlandii. Parę osób mi pisało, że znaleźli super bilety na przykład na październik. Październik Wam totalnie odradzam. Totalnie. Pamiętajcie, najlepszym sezonem na Tajlandię jest pierwsza połowa roku. Nawet lipiec jest jeszcze dalej spoko, sierpień też jest dalej nawet taki ok. No czasem może padać, oczywiście, że tak, a może być zachmurzone. Ale już później, te kolejne miesiące, takie jak wrzesień, październik, listopad, nie polecam. A na pewno nie Phuket. Bo przyjedziecie, będziecie mówili, że Tajlandia jest najgorsza na świecie, bo Wam cały czas padało. No ale tak jest, jak się przyjeżdża w sezonie deszczowym, to pada deszcz. Dobra, dojechałem już z powrotem na dzielnię. Ostatni posiłek kupię sobie w 7-Eleven, taki gotowy. Zostało mi 43 tajskie baty dokładnie. Także zaraz muszę coś znaleźć. Chciałem zjeść pad thai niedaleko hotelu, bo miałem ochotę. Chociaż powiem Wam szczerze, że naprawdę rzadko mi się zdarza tutaj jeść pad thai, ze względu na to, że jest dużo lepszych potraw, które bardziej lubię. Ale ze względu na to, że to jest odcinek informacyjny, to jemy to, co najsławniejsze, ale pad thai jest najsławniejszy wśród turystów. Pamiętajcie, Tajowie rzadko jedzą pad thai. A ja muszę znaleźć jakiś gotowy posiłek, kolacyjka do spania. Zostaną mi 3 tajskie baty jeszcze w zapasie. No, możecie zobaczyć tutaj za 30 dzień. Mógłbym makaron zjeść, fried rice'a. O, tutaj jest chicken curry. Za 40 kurczaczka takiego z ryżem. I powiem Wam, że to jest naprawdę dobre. Ja jestem człowiekiem, który lubi smacznie zjeść. Jak mi coś nie smakuje, to po prostu mówię. A tutaj te posiłki są spoko. Tutaj jeszcze poszedłem do tych takich, co są świeższe, tak jakby. No i za 4 dyszki taki kurczaczek z ryżem. Bardzo dobra kolacja. No i tyle zostaje mi w ostatecznym rozrachunku 3 tajskie baty. No i dzięki przelewowi Space pieniądze miałem od razu. Mogłem je sobie wydać na ten dzień. Także super, bardzo fajnie. Pamiętajcie, na dole macie link i dodatkowo kod rabatowy na pierwsze 3 przelewy. Szybka kolacja pod 7-Eleven. Nie biorę tego do hostelu, bo jest już ciemno. Ciemno. Późno. Późno. Nie chciałbym po pierwsze komuś smrodzić w pokoju. Pamiętajcie, jak ktoś z Was planuje, żeby zatrzymywać się w hostelach, to nie mówię teraz tego złośliwie, tylko mówię po prostu jako osoba, która sypiała już naprawdę w dziesiątkach hosteli. Liczy się kultura osobista i to bardzo. Jak ktoś już śpi w pokoju i w ogóle jak śpicie z kimś w pokoju, to się nie hałasuje, to się nie je w pokoju, bo to śmierdzi. No i tak samo na noc się wyłącza dźwięki na przykład, budzik się nastawia bardzo cicho, żeby nie obudził wszystkich w pokoju, tylko Was. Miałem już naprawdę tyle przypadków niektórych. Czasem to po prostu już była taka przesada. Wchodzicie do pokoju, no i śmierdzi takimi butami, jakimiś brudnymi. Wyłożyć przed pokój, to ktoś sobie do pokoju koło łóżka stawia brudne buty na przykład, które śmierdzą na cały pokój. Albo ktoś przychodzi i sobie je na przykład. Albo na noc nie wyłączy sobie dźwięków i co 5 minut na przykład SMS przychodzi, albo co chwilę ktoś dzwoni. Bardzo dużo miałem takich przypadków i to tak denerwuje, że to jest szok po prostu. Ale chyba co jest najgorsze? Niedźwiedzie w pokoju. Jak ktoś strasznie chrapie. Ojeju. Z tym się nie wygra. Właśnie przerwałem, ale muszę dokończyć. Jest to takie pyszne chicken teriyaki. To jest aż niesamowite, że to jest tutaj tak tanie. No. A wiecie, gdzie się przekonałem do takich posiłków? Tylko tam nie było w Japonii. To nie było 7-Eleven, tylko było Family Mart. A z racji tego, że w Japonii było bardzo drogo, to tam musiałem przetrwać każdy dzień praktycznie, tak jak ten dzisiaj. Czyli był najtańszy hostel, było jedzenie z Family Mart właśnie, takie gotowe posiłki.
komunikacja miejska i wtedy Japonia mi wyszła naprawdę tanio. Nie tak jak każdy mi opowiadał, że Japonia jest bardzo droga, tylko wtedy jak robiłem takie coś, takim sposobem dałem radę przetrwać bardzo, no nie bardzo tanio, bo bardzo tanio to jest w Wietnamie, ale tanio. Nie tak drogo jak każdy mówi. Tyle. Wbijam do hotelu, mam tutaj już niedaleko. Dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek. Chciałem wam pokazać, jak wygląda tutaj, jak można to przetrwać, jak przyjeżdżacie jako taki typowy backpackers, który ma bardzo mało pieniędzy, musi oszczędzić, ale chce jechać do Tajlandii, także widzicie, że jeśli się chce, to się da. Podkreślę jeszcze jedno, jakbyście się na przykład chcieli zatrzymać na takim Patong, miałem tam pojechać też, ale na przykład autobus był 20 tajskich batów droższy, żeby tam dojechać, niż na plażę, na którą ja przyjechałem i wtedy już by mi nie wystarczyło, albo wtedy bym nie mógł zjeść kolacji. Dodatkowo z tymi autobusami jest tak, że one jeżdżą od 6 do 6. Także jeśli przyjeżdżacie do Tajlandii, lepiej mieć więcej pieniędzy. Pokazałem, że się da, bo się da, ale zawsze mieć lepiej troszkę więcej pieniędzy, bo nie zawsze wam się to uda, że wydacie tyle pieniędzy. Jeśli będziecie chcieli zatrzymać na przykład na Patong, to będziecie potrzebowali na przykład minimum 100 zł, żeby się zatrzymać, bo tam jest hotel droższy, transport to w ogóle już w ogóle nic nie mówię, ale hotele to spokojnie raz drożej musicie zapłacić, jedzenie też jest droższe, chociaż zawsze możecie znaleźć tanio, ale przeważnie jest droższe. To było na tyle. Jak wam się spodobał ten odcinek, zostawcie subskrypcję, lecimy po 300 000, już niewiele brakuje, z wami mi się to na pewno uda. Dzięki wielkie, trzymajcie się.